Cześć! Dzisiaj na działce postaram się troszkę rozbudzić moją artystyczną duszę. Śmieję się oczywiście, bo takiej nie posiadam. Ale zobaczcie, mam tutaj taki wystający kranik ogrodowy, właściwie taką rurkę. Postaram się dzisiaj w jakiś sposób zamaskować ten niezbyt ładny element działkowy. Postaram się również nie zatracić takiej granicy między naturalnym wystrojem a tandetą. Ktoś powie, że ta maskownica studzienki jest już tandetą, ale szczerze powiedziawszy sprawdza się ona bardzo fajnie, ponieważ nie płowieje, jest cały czas zielona i wpisuje się w klimat rabaty. Aby zrealizować mój pomysł z maskowaniem tej rurki, która wychodziła przez ten prostokątny otwór, muszę zmodyfikować tą osłonkę, która, jak się pewnie domyślacie, kiedyś służyła jako osłona piaskownicy, takiej dziecięcej. Akurat fajnie mi się wpisała tutaj jako element zasłaniający studzienkę wodną. Myślę, że takie kółeczko powinno wystarczyć. Może troszkę jeszcze spróbuję poszerzyć, uważając przy tym, aby nie przesadzić i nie pomylić się za bardzo w moich obliczeniach. Obliczenia są oczywiście tylko i wyłącznie na oko. Zresztą widzicie tutaj, że nie używam żadnych narzędzi pomiarowych, cyrkli i tak dalej. No dobrze, myślę, że taki otwór, który zaraz sobie tutaj wytnę, całkowicie wystarczy. No to teraz trudniejsza część pracy. Muszę sobie wyciąć to kółeczko. Robię to takim nożykiem do cięcia czy też przycinania tapet. Jest on bardzo ostry, a dodatkowo kiedy ta pokrywa, ten żółwik jest mocno nagrzany na słońcu, staje się taki miękki, co akurat ułatwia wycinanie tego kółeczka. Trzeba jednak uważać, aby się nie pociąć. Średnica tego kółka tak na oko to około 12, może 15 cm. Można by też podgrzać dowolny nóż i wtedy taki element również fajnie by się wycinało. Ale jak widzicie, powolutku da się to ładnie wyciąć, tylko trzeba być ostrożnym, robić to bardzo powoli, żeby nie zboczyć tutaj za bardzo z tej namalowanej przeze mnie linii cięcia. Myślę, że powolutku i do celu, z tym, że naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym. Zobaczcie, połowa już za mną. Teraz jeszcze druga połowa. Troszkę jest to niewygodne, ponieważ ten żółwik się wygina. Ale na szczęście jest bardzo rozgrzany i to z pewnością pomaga w cięciu. I zobaczcie, tu już na górze idzie idealnie. Gotowe. Teraz jeszcze tutaj drobne poprawki, i kółeczko wycięte. Zobaczcie. Takie oto kółeczko udało mi się wyciąć. Jak na oko? Myślę, że całkiem przyzwoite. Dobrze, to nakładam z powrotem na moją studzienkę. Teraz nakładanie jest o wiele prostsze, ponieważ średnica otworu jest o wiele większa niż była poprzednio. I zobaczcie, bardzo fajnie i prosto się to teraz nakłada. Pokażę Wam teraz z bliska, jak tutaj ta rurka przechodzi. Muszę odsunąć jednak krzaczory i przechodzę do kolejnego etapu. Zobaczcie, zgadnijcie co to jest.
To są pozostałości po cięciu miskanta olbrzymiego. Takie oto długie tyczki, które można wykorzystać do różnych celów, na przykład ozdobnych. Muszę sobie jedynie przygotować takie tyczki. Polega to na tym, że usuwam takie suchutkie liście, tak aby pozostała już tylko taka właśnie tyczka. Można ją porównać troszkę do tyczki bambusowej, jest jednak ona o wiele, wiele cieńsza, ale naprawdę jest trwała, no i bardzo długo na świeżym powietrzu wytrzyma. Troszkę ją skrócę i będzie mi służyła jako wzór do stworzenia kolejnych. Usiadłem sobie w cieniu pod moją katalpą, no i tworzę kolejne tyczki. Zobaczcie, mam stworzony wzór i do tego wzoru mniej więcej o tej samej długości staram się, odłamując te bambusiki, kopiować. Oczywiście nie będą one wszystkie idealnej, tej samej długości, ale ten problem postaram się rozwiązać na sam koniec. Materiał już przygotowany, więc mogę przystąpić do maskowania mojej brzydkiej rurki od kranu. A polega to na tym, że stopniowo wsuwam sobie w ten przygotowany otwór moje bambusiki. Trzeba to robić takimi mniejszymi partiami, nie wszystko na raz, aby ładnie starać się obudować te rurki. To znaczy, żeby z każdej strony mniej więcej tych rurek weszła podobna ilość. Jak widzicie, ciężko tutaj trafić w taki sposób, by wyszło to idealnie, ale powolutku da się to zrobić. No, już właściwie wygląda to lepiej. Tyczki się trochę rozjeżdżają, więc postanowiłem spiąć je na górze taśmą klejącą. Mniej więcej w ten sposób to wygląda. Oczywiście to nie jest jeszcze etap końcowy, ponieważ sporo tych tyczek jeszcze się tutaj zmieści. Ale mniej więcej w taki sposób będzie to wyglądało. Całkiem sympatycznie, prawda? Tyczek jeszcze troszkę zostało, ale będę pewnie musiał jeszcze troszkę dorobić. Cofnę się, abyście zobaczyli całość. No dobra, to ja przechodzę do kolejnego etapu. Zobaczcie, jest taki problem, ponieważ tutaj powstały takie przestrzenie, które można rozwiązać w ten sposób, że tutaj z góry dokładam do tego kraniku nieco krótsze tyczki. Muszę to zrobić zarówno z góry, jak i z dołu. I w ten sposób te wolne przestrzenie również zostaną uzupełnione. W międzyczasie zastanawiam się, czym to wszystko spiąć, tak żeby było stabilne, no bo przecież sama taśma nie wystarczy. Można by wykorzystać jakiś stary skórzany pasek lub też jakieś takie sznurki grube, ozdobne. Sam jeszcze nie mam pomysłu. Uznałem jednak, że najrozsądniejszym rozwiązaniem będą trytytki. Niestety miałem takie krótsze i musiałem je spiąć w 3 części. No i takie oto 3 części elegancko zepną całość. No i myślę, że nie będą też szpeciły całości. Jest to chyba najbardziej praktyczne rozwiązanie z tych praktycznych. Ewentualnie można te trytytki jeszcze jakoś zamaskować takim tym grubym sznurem, z tym, że akurat nie mogłem go nigdzie znaleźć. Może zrobię to później.
Maskowanie kranu już gotowe. Prezentuje się to w taki sposób. Niektórych może razić ta czuprynka. Mnie akurat nie razi, ale spróbuję ją przyciąć tak, aby nieco wyrównać całą tą maskownicę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po wyrównaniu. Mi się tak podoba i w sumie mógłbym to tak zostawić, ponieważ jest to takie naturalne rozwiązanie, bez wielkich udziwnień. Ale specjalnie dla Was wezmę w rękę sekator i skrócę tą czuprynkę. Gdybym coś sknocił, to materiału, czyli tyczek z miskanta jest u mnie naprawdę pod dostatkiem. No to co? Jedziemy. No i powiem Wam, że chyba nie jest to dobry pomysł, ponieważ nie da się tego tak równiutko przyciąć. Musiałbym użyć chyba jakiejś piły tarczowej i wtedy byłoby to równiutkie. Niestety sekatorem nie da się tego zrobić tak równo. No ale jak na dzisiaj przynajmniej skrócę te tyczki tak, aby były mniej więcej równe. Naprawdę ciężko to zrobić sekatorem. Zobaczcie, wyszło to w taki sposób. Jestem już przy końcowych tyczkach. No i naprawdę robi się to jednym słowem niekomfortowo. No ale coś przyciąłem. No i teraz pokażę Wam całość. Całość prezentuje się w ten sposób. Dajcie ocenę, czy jest to tandetne, czy ma to jakiś element sztuki ogrodowej w sobie. Mi się bardzo podoba, być może dlatego, że wykonałem to sam według mojego pomysłu. Nie jest to oczywiście idealne, ale wykonane przeze mnie. I za darmochę. No bo materiał to jest przecież miskant olbrzymi, czyli roślina, która rośnie w moim ogródku i co roku jest jej o wiele, wiele więcej, więc materiału przybywa. Można sobie co sezon zrobić właśnie taką maskownicę, no i sprawia to naprawdę dużą przyjemność. Teraz jeszcze przywrócę stan natury. No i niech służy maskownica, a przede wszystkim cieszy oko. Trzymajcie się. Cześć!